i witam w odcinku numer 2. Na dzień dobry. Wiadomości z odcinka numer 1. Takie skrótowe, najważniejsze. Pierwsza sprawa, pamiętajcie i najważniejsza o tym, aby poprawnie mocować kabel przy sondzie. Mocujemy kabel tak, żeby nie był w ruchu, nie dawał nam sygnałów, a na tyle był luźny, aby sonda mogła pracować. W odcinku numer 1 wszystko opisane, ale zapomniałem w odcinku numer 1 powiedzieć, aby tutaj też był pewien luz. Tutaj nigdy kabla nie naciągamy. Tu musi być luz, aby tego kabla nie zniszczyć. Sprawa numer 2. Najważniejsza. Strojenie do gruntu. Grunt fabryczny. Pamiętajcie, po pierwsze, jeżeli używacie mniejszych czułości. Po drugie, jeżeli nie wiecie, jak wykonać strojenie do gruntu, albo nie wiecie, gdzie się znajdujecie, czy gdzieś koło was są jakieś śmieci, nie wykonujcie strojenia do gruntu. Pomijacie to, naciskając spust, wchodząc w grunt fabryczny. Z zasady używajcie gruntu fabrycznego, zwłaszcza jeżeli chodzicie w programach na przykład jednoczesnych, a nie wiecie za bardzo, jak takie strojenie poprawnie wykonać. Zawsze zejdźcie z czułości mniej, 80-70, grunt fabryczny. Jeżeli coś się dzieje z detektorem, czegoś nie rozumiecie, pojawiają się sygnały, a na pewno będzie wam się przyjemniej chodziło. Teraz zajmiemy się tym, co widać na ekranie w odcinku numer 2 oraz powoli zaczniemy odkrywać tajniki tego detektora. Rozbierzemy na czynniki pierwsze menu, ale zanim do tego dojdzie, pierwsza sprawa. Teraz wam powiem, jak odnaleźć się w miejscu, w którym zaczynamy poszukiwania. Jak zrozumieć, co jest pod nami i jak do tego dostosować wykrywacz metali. Zapraszam. Jak ja osobiście sprawdzam miejsce, w którym się znajduję z wykrywaczem metali, aby optymalnie wykorzystać jego możliwości, aby po prostu wybrać też program. Robię to w sposób następujący. Włączam detektor metali, podnoszę go, naciskam spust, ustawiam grunt fabryczny od razu. Albo daję zero dyskryminacji, jeżeli jestem w programie jakimś dynamicznym, tylko po to, żeby mieć na chwilę rozróżnienie, czyli wszystkie metale. Albo naciskam spust w powietrzu, lekko zbliżam do gruntu i po prostu z 5 minut, 3 minuty chodzę w najbliższej okolicy, tam gdzie mam zamiar poszukiwać, tylko po to, żeby się osłuchać, żeby sprawdzić, jaka ilość jest metali i jakich metali. Czy pole jest na tyle gęsto zaśmiecone, że występują metale co pół metra. Słyszę też ich wielkość, używając spustu na takim statyku, robiąc szybką ocenę, słyszę, czy tych przedmiotów jest dużo takiej wielkości, czy może leżą też przedmioty takiej wielkości. Jest to o tyle istotne, aby dobrać odpowiednio program. Z zasady podejrzewam, że większość z was używa jednak programów dynamicznych i chodzi na jakichś tam dyskryminacjach lub rozróżnieniu i szuka odpowiednich sygnałów na kolor. W takim też miejscu szukacie, jeżeli macie co pół metra jakiś sygnał, można używać programu monety, programu podstawowego na początek, ale jest z zasady, jeżeli się okazuje, że śmieci jest gęsto, bardzo dużo macie sygnałów, naprawdę co 20, co 30 cm występuje jakiś sygnał, bo poszukiwania koło domu prowadzicie lub w jakimś ogródku na plaży zaśmieconej, przejdźcie w programy szybkie albo bardzo szybkie. Wtedy wam to ułatwi pracę, zresztą za niedługo zobaczycie, jak będę opowiadał o możliwościach tego wykrywacza i o przyspieszaniu i zwalnianiu jego pracy. Właśnie po to, żeby dostosować wykrywacz odpowiednio do warunków, w których będzie wam dane poszukiwać. A teraz, co widzimy na ekranie? Co widzimy na ekranie naszego wyświetlacza Rutus Alter 71. W tym miejscu mamy informację o częstotliwości pracy, jaką sobie ustawimy. Tutaj mamy informację o programie, który jest obecnie ustawiony. Tutaj w tym słupku mamy podgląd czułości. W tym miejscu mamy informację, że w tej chwili jest włączone oświetlenie. Jeżeli damy oświetlenie na 0, zniknie nam ten znaczek. Tutaj mamy informację, że obecnie włączony jest nadajnik i będziemy mogli odbierać dźwięk audio tylko przez włączony odbiornik. Poziom naładowania oczywiście baterii. I tu mamy miejsce, w którym będą pojawiać się cyfry w zależności od ustawionej skali ID. Albo będą to cyfry od 1 do 120, albo od -90 do +90 i te cyfry oznaczają przewodność danych metali. O tym w kolejnym filmiku się dowiecie, co to znaczy przewodność i jak odczytywać te cyfry. Zobaczcie, teraz wyłączę sobie odbiornik.
Widzimy w tej chwili cyfrę numer 5 oraz w tym oknie u góry mamy informację o przewodności w czasie. Zatem jeżeli jesteście użytkownikami początkującymi, nie mieszajcie w menu, nie wchodźcie w menu, poznajcie wykrywacz od programów. Aby zmieniać programy, wystarczy szybko nacisnąć przycisk i mamy do wyboru trochę programów. Zobaczcie, najpierw dajemy sobie maksymalnie skrajnie na lewo i macie do wyboru program statyczny. Wtedy działa wykrywacz w trybach statycznych. Mamy program jednoczesny, nieco wyższa półka. 2 tryby w jednym momencie działają. Bardzo fajna rzecz. Program duże srebro. Głównie służy do poszukiwania dużych przedmiotów srebrnych. Program podstawowy. Jeżeli nie wiesz jakiego programu używać, nie wiesz jaki wybrać, po prostu włącz program podstawowy. Program monety. Bardzo fajny program do poszukiwania bardzo słabych, drobnych przedmiotów kolorowych. Program szybko do terenów takich lekko zaśmieconych, gdzie już występuje nieco śmieci. No i program bardzo szybko. Typowy i bardzo dobry program na wysypiska śmieci. Jeżeli gdzieś pomieszaliście coś w menu, ale nie wiecie, a chcecie na pewno być pewni, że używacie programu takiego, jaki producent wam dał, czyli taki czysty, niepomieszany, po prostu strzałką schodzicie w dół, dajecie na bok, że chcecie go zresetować, naciskacie spust. Wykrywacz was zapyta, czy aby na pewno? Oczywiście. Dajecie jeszcze raz w prawo na tak i resetujemy program. Program się zresetował, wykrywacz prosi o to, abyśmy go podnieśli do góry, naciskamy w powietrzu spust. 5 razy wykrywacz chce, byśmy go pompowali, ale wchodzimy w grunt fabryczny. Chyba że naprawdę już wiecie, w jaki sposób wykrywacz chce iść do gruntu. Ale każdy początkujący użytkownik niech przejdzie ten etap po prostu naciskając spust. Grunt fabryczny, wykrywacz gotowy do pracy. Zaczynamy. Dlaczego wam polecam używanie programów fabrycznych? Ponieważ są to bardzo mocne programy. To nie są jakieś tam poobcinane programy w cudzysłowie zabawkowe. To są bardzo mocne programy o bardzo dużych możliwościach, specjalnie dobrane ustawienia przez producenta po to, abyście w różnych warunkach mogli prowadzić swoje poszukiwania najbardziej optymalnie. Programy podstawowe, wbrew pozorom, polecam również użytkownikom bardzo zaawansowanym. Często ja również, jak to się mówi, przekombinuję, chcąc wyciągać z wykrywacza jeszcze więcej, ale jak się okazuje, wystarczy włączyć program fabryczny, który jest optymalnie ustawiony i się okazuje, że jest o wiele przyjemniej i efekty są przede wszystkim o wiele lepsze. Także wykrywacz jest na gotowo poustawiany, nie musicie się niczego bać. Wystarczy 2 razy nacisnąć spust. Po włączeniu detektora jesteśmy w programie i możemy działać. I tak naprawdę wszystko, co was interesuje po włączeniu detektora, to 2 razy nacisnąć spust, wybrać program i przycisk Enter, czyli sobie wybrać czułość lub poziom dyskryminacji. Wszystko. Proste. Albo sobie ustawiacie czułość detektora, na jakiej chcecie chodzić, albo w programie, który sobie wybracie dyskryminację. Nic więcej. Cała filozofia. Co innego, gdy chcecie wchodzić coraz wyżej w wiedzę o wykrywaczach. Wtedy, no właśnie, co wtedy? I dlatego zaczynamy kolejny odcinek.